Krótko, stromo, widokowo. Wchodzimy na Sokolicę i dalej przez Sokolą Perć. Jeden z tych szlaków, który wygląda na trudniejszy niż jest w rzeczywistości. Start z Krościenka. Najpierw asfalt, potem las, potem schody, a na końcu jedna z najbardziej rozpoznawalnych panoram w polskich górach. Po drodze kapliczka z legendą, Dunajec, bilet na szczyt i kilkaset metrów przewyższenia, które naprawdę warto pokonać. Nie testujemy granic wytrzymałości. Testujemy, jak wiele można zobaczyć bez nadludzkiego wysiłku. Jeżeli szukasz szlaku, który daje efekt wow, bez ryzyka zgonu po drodze, to jest ten odcinek. Zaczynamy! Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj Sokolica. Kolejny szczyt do korony zaliczany. Będziemy wchodzić najpierw zielonym szlakiem, a potem pójdziemy Percią i z powrotem będzie zejście do Krościenka. I dotarliśmy na początek szlaku. Idziemy cały czas prosto Świętej Kingi aż do bram Parku Narodowego. W Pienińskim Parku płaci się tylko za widoki, nie płacimy za wstęp jak w innych parkach. Zaczynamy wejście do Pienińskiego Parku. Oczywiście wszelkie zakazy, których się musimy trzymać. Nie zbaczamy ze szlaków, nie wchodzimy z psami, zakaz rowerom, proszę, nie hałasujemy, nie zabijamy zwierzątek po drodze, nie palimy, nie kąpiemy się w Dunajcu. Zaraz za wejściem do Pienińskiego Parku Narodowego ścieżka prowadzi nas do niewielkiej murowanej kapliczki. Niepozornej, ale z historią, która sięga XIII wieku. To właśnie tutaj, według przekazu, w grudniu 1287 roku święta Kinga wraz z siostrami Klaryskami przeprawiała się przez Dunajec, uciekając przed najazdem Tatarów. Ich celem był warowny zamek w Pieninach, który miał dać schronienie przed zagrożeniem. W miejscu, gdzie dziś stoi kapliczka, miała odcisnąć się stopa świętej. I to ten ślad dał początek kultowi, który trwa tu od późnego średniowiecza. Ale ptaki nam dają koncert piękny. 40 minut od naszego miejsca postojowego. Natura daje czadu. I piękny widoczek, zobaczcie, na Dunajec. Około 3,5 km zaczyna się pierwsze poważne podejście tego dnia. Czyli płasko, miło i przyjemnie już było. Zielony szlak na Sokolicę, rozpoczynający się w Krościenku nad Dunajcem, to najprostsze i najkrótsze podejście na ten szczyt. Trasa liczy około 3,5 km i prowadzi w większości przez teren Pienińskiego Parku Narodowego. Czas przejścia w spokojnym tempie to mniej więcej 1,5 godziny do 2 godzin maksymalnie. Początek jest łagodny. Najpierw asfaltową drogą, później polną ścieżką prowadzącą wzdłuż Dunajca. Po około 20 minutach mija się kapliczkę Świętej Kingi, a kawałek dalej ruiny tzw. zerwanego mostu. W tym miejscu teren zaczyna się zmieniać. Szlak wchodzi w las. Robi się węższy i bardziej stromy. Pojawiają się długie ciągi ziemnych schodów oraz naturalne skalne progi. Miejscami, zwłaszcza po deszczu, bywa ślisko, więc warto mieć solidne buty i kije do podparcia. Może być wszystko, może być błoto, może być deszcz, ale jak widzę schody w górach, to automatycznie tracę motywację. No i zawsze może nam zawrócić. Naprawdę. Nie, jak się wczłapałem tutaj, to idę dalej, nie? No widzisz. Alternatywą dla podejścia z Krościenka jest szlak prowadzący od strony Szczawnicy. W tym wariancie dojście na Sokolicę wymaga przeprawy przez Dunajec tratwą Flisacką. To atrakcja sama w sobie, ale też element, o którym trzeba pamiętać przy planowaniu trasy. Przeprawa działa tylko sezonowo, zwykle od kwietnia do listopada i wyłącznie w określonych godzinach.
Dla wielu to ciekawa opcja, ale wymaga większej logistyki i wcześniejszego sprawdzenia rozkładu przeprawy. Jeśli zależy Ci na prostym i przewidywalnym wariancie wejścia na Sokolice, szlak z Krościenka pozostaje najpewniejszym wyborem. I tutaj masz również alternatywę przez Bajków-Groń, czyli tak, jak będziemy schodzić w drodze powrotnej. I kolejne ławeczki. Cały park kwitnie i budzi się do życia. Więc właściwie cały szlaczek, jak słyszycie, natura nas obśpiewuje. Przepięknie takie śpiewają. Cały czas schodkami do góry. Mało kiedy na Sokolom nie ma tutaj tych schodków. Tak więc czołgamy się dalej. Dotarliśmy do Przełęczy Sosnów. Do Sokolicy jeszcze 15 minut. Na 3 korony stąd jest 2 godziny 55 minut. My zaliczamy dzisiaj Sokolicę. Kolejna taka ciekawostka, jak zakupicie bilet na 3 koronach, to jest on ważny w ten sam dzień oczywiście. Jest on ważny również na Sokolicę i odwrotnie. Z Przełęczy Sosnów skręcamy w lewo, na niebieski szlak. Do szczytu zostało już niewiele, ale to najbardziej stromy i wymagający fragment całej trasy. Ścieżka staje się wąska, kamienista, prowadzi ostro pod górę przez skalny próg. Miejscami pomagają zamontowane barierki, szczególnie przydatne, gdy jest mokro lub ślisko. Po kilkuset metrach dochodzimy do budki biletowej Pienińskiego Parku Narodowego. Tu obowiązują opłaty za wejście na szczyt. Ostatnie podejście prowadzi stromą granią, w całości zabezpieczoną barierkami. Gdy tylko wejdziesz na platformę widokową, przed oczami otwiera się panorama. Przełom Dunajca, Pieniny, Gorce, a przy dobrej widoczności również Tatry. Na samym skraju stoi reliktowa sosna, ikona tego miejsca. Mimo że jej główny konar został złamany podczas akcji ratunkowej w 2018 roku, nadal zachowała swój charakterystyczny kształt i pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych drzew w Polsce. Dobrze, kochani, dotarliśmy na Sokolicę. Jeden z najładniejszych szczytów i widoczków w Pieninach. Cudnie to. 400 lat podobno ma. Tak? Tak. A Sosenka ma 400 lat. Tak. Drodzy widzowie, schodzimy z Sokolej. Czerteż i Czertezik i Sokolica ma wspólną legendę. Dawno temu w samym sercu Pienin panował mądry król o imieniu Pienin. Miał 2 synów, Czerteża i Czertezika, oraz córkę, piękną i odważną Sokolicę. Gdy nad królestwem zawisło niebezpieczeństwo, król wysłał swoich synów z misją. Mieli sprowadzić pomoc. Czerteż ruszył pierwszy, ale zginął w zasadzce. Czertezik próbował dotrzeć inną drogą,
lecz jego los był taki sam. Król obronił zamek, ale gdy poznał prawdę o śmierci synów, kazał pochować ich na 2 pobliskich szczytach. Tak powstały Czertesz i Czertezik, nazwane na ich cześć. Sokolica, zrozpaczona po stracie braci, udała się na ich mogiły. Wtedy zła siła, zazdrosna o jej serce i oddanie, zamieniła ją w skałę. Dziś patrzy w ciszy na Dolinę Dunajca. Mówią, że gdy spojrzysz z jej szczytu w stronę Czerterza i Czertezika, możesz poczuć, że ta historia nadal gdzieś tu żyje, zaklęta w krajobrazie. To, kochani, idziemy w stronę Perci. Bardzo fajne widowiskowe podejście. Tak. Trochę się trzeba spocić. Do celu mamy jeszcze jakieś 3,5 km z powrotem. Kolejny punkt widokowy. Sokola Perć to jeden z najbardziej widowiskowych szlaków w całych Pieninach. Prowadzi granią Pieninek, pasma niewysokiego, ale bardzo charakterystycznego. Trasa ma niecałe 2 km długości, a mimo to oferuje to, co w górach najcenniejsze. Ekspozycje, zmieniające się panoramy i naturalne formacje skalne. Przebiega przez kilka szczytów, m.in. Czertezik, Czertesz, Ociemny Wierch i Białe Skały. Każdy z nich z własnym widokiem, własnym charakterem i historią. Najwyższy punkt to Czertesz, 774 metry nad poziomem morza. Stąd rozciąga się widok na przełom Dunajca, Trzy Korony, Gorce i, przy dobrej pogodzie, Tatry. Niektóre odcinki szlaku prowadzą po wąskiej grani, zabezpieczonej metalowymi barierkami. Mimo że nie jest to trasa technicznie trudna, warto zachować uwagę. Kamienie bywają śliskie, a ścieżka wąska. Sokola Perć została wytyczona w 1926 roku z inicjatywy księdza Walentego Gadowskiego, tego samego, który stworzył słynną Orlą Perć w Tatrach. Nazwa nieprzypadkowa, to miała być jej pienińska siostra. Dziś ten krótki, ale intensywny odcinek szlaku to obowiązkowy punkt każdej wycieczki przez Pieniny. Nie przez wysokość, ale przez wrażenie, jakie robi. Surowy, wapienny grzbiet, dzika przyroda i góry na wyciągnięcie ręki. A najważniejsze, każdy, kto ma choć trochę kondycji, poradzi sobie bez większych problemów. Jest, kochani, idziemy dalej. Na bajkowy groń. Z bajkowego gronia będziemy schodzić, czy bańkowy groń, będziemy schodzić na dół. Było trochę emocji, jest dużo śmiechu teraz po tym, ale szlak jest przepiękny. Polecamy Wam przejść tutaj tą Percią. Kto ma tam trochę strachu przed ekspozycją, to strach w kieszeń wsadzić. Według takiego przysłowia starego, puka strach do drzwi, puk, puk. Drzwi się otwierają, a tam nie ma nic. I dokładnie jest tak samo z tą Percią. Albo po prostu wziąć ze sobą papier toaletowy. Przecież strach można pogonić. Kochani, szlak cudowny. I tu sobie idziemy. Nie patrz w dół, Kinusiu, tylko patrz do góry. I wędrujemy dalej do końca szlaku, jakieś 50 minut. To już zejście do Krościnka, całkowity live, troszkę kamyczków. Jeszcze chyba jakieś 30 minut i jesteśmy. Ale widok piękny, zobacz. Pięknym widoczkiem. Co prawda już nisko, widzieliśmy to z góry. Nie warto wyjść o 5 rano, o 6 rano, to jest maks. Im wcześniej, tym lepiej, nie? Tu nie chodzi tylko o ładne miejsca.
Chodzi o styl życia, wolność, własne tempo i to, że możesz obudzić się z takim widokiem, na jaki masz ochotę. Jeśli czujesz to tak samo, zostaw suba, daj lajka i wrzuć na kolejny odcinek. Pokazujemy miejsca i szlaki z klimatem, dzikie spoty i miejsca, gdzie kamper naprawdę ma sens. Do zobaczenia na kolejnym postoju albo gdzieś na szlaku.